Dzień dobry Państwu, witają Paweł Jeżowski. Dzień dobry. Maciek Kapitan Lisowski, witamy Was 24 grudnia, czyli dzień szczególny, dzień, w którym powinna być miłość, pokój, pojednanie i tego się trzymajmy, żeby tego dzisiaj było wszędzie najwięcej, żeby niesnaski, swary ucichły i żebyśmy się mogli skupić na świętowaniu w rodzinnym gronie i w spokoju świąt. Na życzenia czas jeszcze przyjdzie, ale my, tym razem nadrabiając okres, kiedy nie zawsze zdarzały się nasze wieści top 10 z Rosji, tym razem znaleźliśmy na to czas specjalnie dla Was, jako forma naszego drobnego upominku pod choinkę i materiał leci o takiej porze, żebyście mogli spokojnie, najedzeni informacjami, usiąść do wieczerzy wigilijnej, a kto będzie chciał później, to już jest jego wolne prawo, a o wolność tutaj między innymi we wszystkim idzie, również w racjonalnej swobodzie wypowiedzi. A dzisiaj mamy na tapecie to, co Paweł przez tydzień obserwował, przygotował, bo pamiętajmy jedną rzecz. Paweł bazuje jako człowiek mocno trzymający się ziemi na faktach. Jeśli podaje fakty, to znaczy, że ma gdzieś dane na ten temat zarchiwizowane. I mocno radziłbym się zastanawiać tym, którzy myślą, że jest inaczej. Dziękuję za tak piękny wstęp. Dzisiaj faktycznie wyjątkowa godzina. Mam nadzieję, że przygotowane wieści osłodzą Wam dzisiejszy dzień i kolację. I zarówno dla osób wierzących i tych, którzy inaczej ten dzień obchodzą. Przygotowaliśmy troszeczkę inne zestawienie niż w przypadku całego tygodnia, a więc możecie się spodziewać tutaj troszeczkę innych, nowych danych, szczególnie jeżeli chodzi o podium. A zaczynamy od miejsca 10. Na miejscu 10 mamy informacje na temat Białorusi. Białoruś jakiś czas temu zażądała od Rosji i Kazachstanu nowych stawek tranzytowych za ropę. W obu przypadkach jest to rosyjska ropa, natomiast w jednym przypadku jest ona rosyjska, a w drugim teoretycznie jest kazachska, bo zamawiana z Kazachstanu, a fizycznie ta, która płynie z kazachską, jest wymieniana, tak, a więc płynie rosyjska. No i jak to teraz wygląda? Jeszcze do zeszłego tygodnia Rosjanie mieli płacić o 15% więcej za tranzyt, bo inflacja. Natomiast wczoraj mamy informację, że udało się wynegocjować na Mińsku zmniejszenie tego do 10%. Natomiast jeżeli chodzi o Kazachów, no tu nie mamy dobrych informacji dla nich, no bo Mińsk się upiera przy tych 43%, no bardzo duży wzrost. No i tutaj Kazachowie muszą mocno rozważyć, bo według ich szacunków przy pompowaniu 1,2 miliona ton ropy do rafinerii Szwed straty Kazachstanu będą wynosić 2,64. Trzeba rozważyć, bo oni jeszcze muszą płacić za tranzyt, pamiętajmy, nie tylko Mińskowi, ale również pozostałym krajom, w tym Rosji. Pamiętajmy, i leci to przez kilka krajów teoretycznie. W przypadku tej rosyjskiej ropy, ta rosyjska ropa idzie na te kraje południa, które cały czas mają zakontraktowane i mają wyjątek. Nie idzie w kierunku ani Polski, ani Niemiec. Ja bym się Natomiast kazachska idzie oczywiście przez Polskę do Niemiec. Ja tu bym się włączył z jednym małym pytankiem, bo dla przypomnienia,
ropa handlowana statkami była objęta price capem, sankcjami i tak dalej. Natomiast ropa w transporcie ropociągowym wyglądało to trochę inaczej, prawda? Też była objęta sankcjami? Też jest objęta sankcjami. Ale mniejszym zakresem. W mniejszym zakresie i mamy takie dwie nitki drużby, czyli Tak, tego południowa i północna. Tej przyjaźni po polsku. Południowa i północna. No i tutaj akurat jest tak, że ta południowa leci w tym momencie przez kilka krajów. I tak samo jest z gazem, a więc mamy Ukrainę, Białoruś, Rosję. Natomiast jeżeli chodzi o północną, no to w tym momencie tą północną rosyjska teoretycznie nie płynie, tylko płynie kazachska ropa. Tak, czysto teoretycznie. To jest takie jawne kłamstwo, do którego postanowił się Baćka podłączyć. Wiesz co, no nie wiem czy jawne, no tu chodzi o to, żeby też wytłumaczyć, Kazachom bardziej opłaca się dogadać z Rosjanami, żeby robić swap, no i żeby po prostu Rosjanie wysyłali swoją ropę, bo nie mają w tym momencie takich możliwości przesyłowych, czyli to wygląda tak, że Niemcy płacą, co się tam nazywa tak zwany swap techniczny, nie? Niemcy płacą Kazachom, a Kazachowie tutaj rozliczają się z Rosjanami. No szczerze powiedziawszy, liczy się parametr techniczny ropy na koniec. On się nie zmieni, bo ta ropa była badana, Niemcy, że tak powiem, odmawiają ujawnienia, natomiast no już z tych przecieków, które no doszły, no wszystko wskazuje, że fizycznie jest to ropa rosyjska, surowiec rosyjski. W piątek byli przedstawiciele Rosniefti w Berlinie, ponieważ chcą porozumieć się, jeszcze pół roku temu nie chcieli, natomiast teraz chcą się porozumieć na temat sprzedaży udziału, no bo w rafinerii Szwed, bo pamiętajmy, że rafineria niemiecka jest własnością Rosjan, o tym też tam Rosniefti ma 54%, tak, pakiet kontrolny. W tym momencie tymczasowo ona nie jest zarządzana, jest zarząd taki komisaryczny niemiecki, natomiast no, oficjalnie nadal właścicielem są Rosjanie. I Rosjanie jak gdyby odmawiali do tej pory rozmów na temat sprzedaży, tutaj mówiono również o polskim Orlenie, jako nowym właścicielem. Polacy namawiali Niemców, żeby znacjonalizować i odebrać własność Rosjanom, Niemcy się opierali, no natomiast my o tym dzisiaj będziemy mówić, są nowe pomysły, jeżeli chodzi o nacjonalizację i konfiskatę zarówno w Niemczech majątków rosyjskich, jak i również w Rosji majątków zachodnich. No i wywiązała się dosyć duża walka i być może rafineria Szwed również będzie w tej rozgrywce, no dlatego no zostaje jeszcze druga rafineria, czyli Leuna. Tak, zaczyna rozmowy, żeby być może zdążyć przed tym, co jest nieuchronne. Ale to też wygląda na to, że Baćka postanowił też skorzystać na tym bardzo szemranym co do zasady interesie kazachskim oficjalnie. I dwa, pokazuje skalę co najmniej jaka jest, jeżeli chodzi o inflację, no bo chcieli 14,5, stanęło na 10, co i tak jest powyżej oficjalnych progów inflacji, ale na pewno poniżej realnego poziomu inflacji, no ale tu już nie mogli przesadzić. A 43% podwyżki stawek celnych dla Kazachstanu to bardzo niemiła rzecz. No. I tutaj nie jestem pewien tylko jednostki, jaką chciałeś zawrzeć. 2,64 miliona dolarów czy miliarda? Miliona. No, tak, bo to jest tranzyt. Coś na waciki w takich transakcjach, ale jednak. No tak. Miejsce 9, ono jest dosyć ciekawe, bo cały czas obserwujemy spadek wolumenu produkcji ropy naftowej i eksportu, jeżeli chodzi o Rosję. I to nie obserwowaliśmy w sumie przez prawie cały 2023 rok, natomiast od jesieni Rosjanie zwalniają. Tam były różne powody. Oficjalnym tym powodem są te umowy z Arabią Saudyjską, natomiast no nieoficjalnie mówi się o pewnych problemach. No i tutaj już do istniejących cięć dochodzą w tym momencie, słuchajcie, nowe.
od stycznia Rosjanie zamierzają zmniejszyć eksport ropy z portów morskich i tu mówimy o tych północnych portach, czyli Ustuga i Primorsk, ponieważ no jeszcze Noworosyjsk prawdopodobnie też, ale tam prawdopodobnie mniej. Kilka rzeczy jak gdyby tutaj wchodzi, dlaczego oni chcieliby to zrobić. Już teraz jest nowy harmonogram eksportowy na pierwszy kwartał, jest niższy niż ten harmonogram na październik, grudzień. A skąd wiemy? No raz Transneft, bo z rosyjskimi danymi tutaj jest ciężko, bo oni teoretycznie mają to utajnione. Teraz podpisali z Arabią Saudyjską, że mają ujawniać te dane, żeby one były szerzej dostępne również dla zachodnich firm analitycznych, no ale jeszcze tego praktycznie nie ma, natomiast no, przebijają się takie informacje, no bo na przykład firma, która transportuje ropę, czyli Transneft, akurat podaje, tak, jakie są harmonogramy, a więc one tak, czyli producenci nie podają, natomiast no, możemy się tutaj domyśleć, jeżeli chodzi o transport, no bo oni muszą ogłosić, tak, a więc muszą ogłosić, jaki jest harmonogram, no i można sobie na tych stronach branżowych to odszukać. No i wszystko, tak jak mówię, wskazuje, że do już istniejącego spadku 500 000 produkcji dojdzie prawdopodobnie 100-200, myślę, że 200, przynajmniej tak właśnie wynika z tych harmonogramów. No i to zaczyna robić się już dużo. Tutaj jeszcze dochodzi niska cena, bo średnia za grudzień Uralsa będzie wynosić 60, tak? 61, 60,50, coś takiego. Ale to czysta cena baryłki, czy razem z transportem? W obie, tak. Czysta cena bez transportu. Czyli prawie, że w price capie. Tak, no ale to jest jak gdyby średnia ze wszystkich portów. Ze wszystkich portów i wszystkich tak do połowy, nawet chyba do 20 było poniżej price capu, natomiast była korekta teraz tych 7-tygodniowych spadków, no i mieliśmy mały wzrost na Brencie, tak, i no również na Uralsie. Zobaczymy też, bo są nowe zapowiedzi Amerykanów. Amerykanie co tydzień wpisują kolejny rosyjski tankowiec na listę sankcyjną, co zaczyna być problemem. No i drugi pomysł G7, który wejdzie w styczniu, czyli wszystkie firmy, które są w łańcuchu handlu ropą, będą musiały ujawniać kontrolerom, głównie amerykańskim, europejskim też, ale amerykańskim, po jakiej cenie, swoje ceny i po jakiej cenie ta ropa jest nabywana. Bo do tej pory było to deklaratywnie, a teraz firmy, które są w tym łańcuchu, będą musiały informować i jeżeli okaże się, że ropa jest, ktoś brał udział w łańcuchu dostaw, czyli ubezpieczyciel, firma, która przewozi, firma, która sprzedaje, firma, która odbiera tą ropę, to mogą na nią być nałożone sankcje wtórne. Tu się jeszcze chyba, no sankcje wtórne, tego się boją bardzo, nawet firmy chińskie, to już wiemy. Chińskie się boją, natomiast najbardziej oczywiście indyjskie się boją. Tak. I o ile Grecy też oberwali przy tej okazji. Tak, Grecy jak gdyby już sami się zaczęli regulować z tego transportu, tak, bo się przestraszyli już teraz. Natomiast no, pamiętajmy, że tutaj korzysta się często z różnego typu pośredników, tak, i różne firmy wożą. Od tych firm, które są gdzieś rejestrowane w Emiratach Arabskich, po firmy rosyjskie, czy po firmy też hinduskie. Ale będzie to z miesiąca na miesiąc, przynajmniej na razie. Zobaczymy, jak rynek sobie, bo rynek też się przystosowuje. Na razie są obawy. Są obawy i tutaj, jeżeli chodzi o ubezpieczycieli,
będzie pewien problem, bo jeżeli się okaże, że na przykład firma, która ubezpiecza, zostanie oskarżona, no to może ją to mocno zaboleć, tak? Dlatego na przykład te instytucje finansowe hinduskie przyglądają się, jak to się rozwinie. No ale wiesz, to też może działać sieciowo, bo włożenie jednej firmy ubezpieczeniowej na listę sankcyjną oznacza, że wszystkie statki w tym momencie stracą rękojmię swojej polisy ubezpieczeniowej, więc to działanie sieciowe. Ale jest jeszcze jeden aspekt. Angola zrobiła woltę i wkurzona od dłuższego czasu cięciami, jakie narzuca Arabia Saudyjska, teoretycznie współpracując, dopiero teraz widać praktyczny wymiar tego z Rosją w tym zakresie, wyszła z OPEC i będzie robiła własną sprzedaż. Iran też się nie stosował do tych zaleceń OPEC-u. Ale tam wiesz, jak my mówiliśmy o tym wczoraj, tak? Dobrze, wczoraj. Jeżeli chodzi o CEP Global, tam jest większa układanka, bo to nie chodzi o samą Angolę. Za Angolą masz Nigerię. O to mi chodziło, że państwa afrykańskie bardziej oddalone od Arabii Saudyjskiej coraz bardziej będą chciały skorzystać na zmianie rynku, jaka w tej chwili ma miejsce. Tak, ale chcę jak gdyby dodać, bo to też się jakoś u nas nie przebiło. Pamiętajmy, co się wydarzyło w Nigerii pod świeże wybory roku prezydenckie. Nie, nie chodzi mi o to. A nie, to przepraszam, Demokratyczna Republika Konga, wybory, i to też po sąsiedzku, tak. Chodzi mi o to, że tam została wybudowana i oddana do użytku największa rafineria i za tym stoi najbogatszy człowiek Afryki, tak? Pan Aliko Dangote. No i on ma bardzo szerokie plany i teraz i zarówno Nigeria, jak i Angola chcą bardzo silnie w 2024-2025 zwiększyć produkcję. Ja się śmiałem, i tu że przychodzi Angola wie, że to mija. Wiedzą, że kończy się czas ropy i chcą zmaksymalizować zyski w tym czasie. Wiesz co, nie, tam chyba oni myślą, że jeżeli chodzi o Afrykę, dopiero się zaczyna, no bo jeżeli facet, który jest najbogatszym człowiekiem, mówi o tym, że w przeciągu kilku lat wybuduje mówi się o 5 nowych rafineriach, podobnych, no to trudno mu nie wierzyć, tak? No jednak, wiesz, im dostarcza technologię do tych rafinerii. Słucham? Amerykanie. Kto im to wybudował? Amerykanie? To potężny strzał w interesy Arabii Saudyjskiej. Amerykanie są odbiorcą ropy właśnie z tego regionu, z Afryki Zachodniej. Głównym odbiorcą, to wszystko idzie do USA. Ale to by teraz tłumaczyło zachowanie następcy tronu w Arabii Saudyjskiej, który od dłuższego czasu swoje działania miał mocno antyamerykańskie. Bo tak, jest że tak powiem, taka wściekłość, no bo za moment może się okazać, że Nigeria też wyjdzie, jeżeli by się okazało, że mają coś ciąć, a Nigeria ma możliwości, jeżeli przy sensownych inwestycjach, bo oni mocno spadali w COVID-zie. I po tym COVID-zie nie mogli się odbudować. Dopiero wejście tak naprawdę do gry Aliko spowodowało, że nagle, wiesz, oni nie mieli dużych rafinerii. Tam te rafinerie były takie chałupnicze, malutkie. To jest bardzo duża rafineria, nowoczesna. Też być może są bardzo szerokie plany, wiesz, bo i zarówno dostarczanie paliw, jak i mówi się o tych możliwościach petrochemicznych, bo pamiętajmy, my tak się koncentrujemy, tak mówimy, że ropa nie, ale pamiętaj, że tą przyszłością ropy są różnego rodzaju te technologie petrochemiczne. Tak. Z ropy naftowej i to zarówno Saudowie w to inwestują, jak i Amerykanie, jak i Chińczycy. No Rosjanie są, jeżeli chodzi o to, daleko w tyle. Nie? Więc tam się robi bardzo ciekawie i się może okazać, że niedługo rola i miejsce OPEC będzie o wiele mniejsze niż to miało dotychczas znaczenie przez ostatnie dziesiątki lat. Tak, jeszcze do tej pory się cieszyli wszyscy, że Brazylia, znaczy w OPEC, tak, że Brazylia dołączyła, natomiast no, wydaje się, że po tym ostatnim spotkaniu, gdzie się zarysował właśnie taki podział z jednej strony Nigeria, Angola, Kongo
i tam jeszcze takie wahające, takie, które nie chciały żadnej strony, a z drugiej strony Arabia Saudyjska i Rosja, gdzie Arabia Saudyjska i Rosja naciskały na kolejne cięcia. A jednocześnie Iran, który gra tak jak jemu jest wygodnie i wchodzi we wszystkie nisze rynkowe, które się przez tę wojnę wykształtowały. Tak. No, Iran jest też jak gdyby zwycięzcą, no bo dostarcza w tym momencie do wielu krajów tą ropę i ta produkcja też w jego przypadku się zwiększa. Nie tylko to. Iran to jest również potężny producent katod miedzianych, o czym nie każdy wie. Tam są odkrywkowe depozyty tych ród i zwiększyli również tutaj eksport bardzo mocno w ostatnim czasie, więc Iran jest jednym z głównych wygranych obecnego zamieszania na rynkach światowych w obszarze ropy i metali nieżelaznych. Tak, słuchajcie, miejsce 8. Rosjanie nie mogą wyjeżdżać za granicę z powodów długu. Pojawił się nowy raport wydany przez Federalną Służbę Komorniczą. Tutaj podajemy to za agencją TASS. I okazuje się, że na liście dłużników, którzy mają wpisany zakaz wyjazdu za granicę, znajduje się 5 milionów Rosjan. I to jest liczba, która cały czas rośnie. Ogólnie ubiegły rok i ten rok jest rekordowy pod względem liczby dłużników. Liczba ta rośnie od roku 2017, kiedy na liście było, chciałoby się powiedzieć, zaledwie 1,8 miliona Rosjan. W samej Moskwie, to jest chyba szokująca liczba, w samej Moskwie w ciągu pierwszych 11 miesięcy tego roku wydano 742 tysiące ograniczeń. Wow. Ale to jest pytanie, działalność sądowa czy administracyjna te zakazy? Komorniczy zakaz opuszczania. Czyli administracyjna, nie trzeba nawet z tym iść do sądu, no bo by się sądy zapchały czymś takim. Nie, no. Najczęściej to sądu, tak. Jednak? Jeżeli masz komornika, to w którymś momencie sąd, tak, i izba może wystawić, tak, to jest... Ale nie musi się odbywać sprawa, tylko jest to postanowienie dotyczące... Teraz zmieniono, teraz było inaczej, że dostawałeś takie ograniczenie prawa wyjazdu za granicę, do tej pory miałeś przedłużane co pół roku. Czyli najczęściej ktoś występował i do sądu, tak, i przedłużano. Teraz są bezterminowe, ale dopiero od października 2023, a więc należy się spodziewać, że liczba osób, które nie będą mogły wyjeżdżać za granicę w 2024 wzrośnie. No, w przypadku spraw komorniczych jest 9 milionów circa. Bo nie jest tak, że każdy, kto jest winny, jest na liście, tak? No bo o to trzeba też wystąpić. Bardzo często teraz się występuje, od października tak naprawdę z defaultu wpadasz na tą listę. No, na pewno system mobilizacyjny Rosji się cieszy z tego powodu. No będzie to pomagać, tak? Pamiętajmy, natomiast że jeszcze jest jedna liczby rzecz. są szokujące, tak? Ale w Rosji może jeszcze dojść do ograniczenia prawa poruszania się pomiędzy wchodzącymi w skład Rosji krajami i tak dalej. Więc może istnieć jeszcze drugi level ograniczeń tego typu, co jeszcze bardziej jak gdyby zacieśni sieć wojenkomatów, jeżeli chodzi o kontrolę nad społeczeństwem i możliwość wyciągania obywateli do zaszczytnej służby w rosyjskiej armii. Tak, tylko trzeba będzie pamiętać o punkcie pierwszym, ale to sobie o tym powiemy, bo to są naczynia połączone. Tak, z jednej strony zmobilizujesz, z drugiej strony zabierzesz najczęściej z produkcji taką osobę. No teraz sumując, to co brakuje, a mówią, że mają 2,9% bezrobocia, to oznacza jedną rzecz. Przy brakujących 5 do 7 milionach pracowników, którzy przyjeżdżali z zagranicy, plus ci, którzy trafili do armii, ci, którzy już z niej nie wrócą, plus to wszystko, te straty z tego tytułu, z tytułu wojny, powodują, że ubytek siły roboczej to jest około 10 milionów, ponad 10 milionów pracowników z sfery produkcyjnej.
Myślę, że mniej. Ja będziemy mówić na pierwszym miejscu o tym, a więc poczekaj, jeszcze moment. Dobra. Teraz mamy rekord, słuchajcie, jeżeli chodzi o piramidy finansowe. My często w Jaruskiej mówiliśmy o różnego rodzaju pladze oszustw. No i mamy dane Banku Centralnego Rosyjskiego. W przeciągu 2 lat liczba piramid finansowych w Rosji wzrosła o 250%, osiągając historyczny rekord. O ile w 2021 według Banku Centralnego znajdowało się 870 podmiotów, to na początku października tego roku 2176 takich projektów. No i tutaj widzimy dosyć mocną intensyfikację, jeżeli chodzi o 2023, bo w ciągu ostatnich 9 miesięcy 47% więcej takich projektów. No i jak do tej pory to są jak gdyby rekordy. Skąd taki nagły wzrost? No wydaje się, że coraz biedniejące społeczeństwo i desperacja. No i desperacja, poszukiwanie jakichś nowych pomysłów przetrwania. No i tutaj zaczyna to być problemem już takim społecznym, no bo jeżeli otworzycie jakieś takie konto telegramowe, sobie poczytacie takie jak u nas, jakieś popularne, tak, nie gazety informatyczne, tylko takie jakieś takie codzienne, no to tam zobaczycie po prostu wylew, tak, i oszukiwani są no wszyscy, tak, i znane osoby, i nieznane oczywiście też... Gazety rozpisują się najwięcej o tych jakichś celebrytach, tak, aktorach, prezenterach, no różnych osobach, które padają tutaj. U nas też pod wieloma względami to wszystko ma odbicie też w polskiej przestrzeni internetu i największa ilość wszelkiego typu fraudów takich, za nimi stoją właśnie grupy hakerskie rosyjskie, ale to już się odbiło też na wynikach co niektórych banków, bo właśnie dzisiaj świeżo czytałem komunikat Wniesztor Banku, czyli jednego z największych banków, który musiał zrobić spore rezerwy i odpisy od wyniku z powodu właśnie przede wszystkim decyzji informatycznych. Musieli też wycofać się i odpisać w stratę wejście właśnie w Telegrama ze swoimi usługami bankowymi. Bardzo źle się to dla nich skończyło, ale ogólnie to nawet jest zakaz już w tej chwili świadczenia usług finansowych za pośrednictwem Telegrama oraz otwierania kont przy weryfikacji przez Telegram. W tą stronę nawet poszły rozwiązania rosyjskie, bo taka jest ilość tych oszustw. Tak, miejsce 6, słuchaj, walka ze spekulantami. Bank centralny będzie mógł dowolnie blokować transakcje walutowe i transakcje akcjami. Uzyskał takie prawo do ograniczenia dowolnych transakcji. Wynika to z nowych poprawek przygotowanych przez Dumę Państwową. Regulator będzie mógł nałożyć zakaz na okres do 6 miesięcy, jeśli dojdzie, to jest ciekawe, do naruszenia interesów uczestników rynku lub ich działanie zagraża stabilności finansowej. No i to drugie jest najciekawsze. Jak chcesz. Bo uczestnicy rynku mogą... To ja rozumiem, sprzedający, kupujący, tak? Może być z rażącym naruszeniem interesu czyjegoś, jeszcze bym to był w stanie ogarnąć, ale tak. Dla stabilności finansowej systemu tak. Prywatny obrót akcjami ma to uchronić rynek przed gwałtownymi skokami kursów walut i działaniami spekulacyjnymi. Czytamy tutaj w projekcie. Tak. No i w ubiegłym tygodniu zaczęto mówić na giełdzie moskiewskiej o nowych sankcjach amerykańskich. I tu będziemy mówili o tej giełdzie moskiewskiej, bo nad nią dosyć czarne chmury. I jest duże prawdopodobieństwo, że może podzielić los giełdy petersburskiej. Ale wiesz co? I handel zarówno dolarem, jak i euro może zostać zawieszony nawet. Ale ja chyba znalazłem, o co tu chodzi. To jest chyba efekt zazdrości. O czym mówię? Pojawili się komisarze walutowi.
Jasna sprawa. I banki stwierdziły, że niewiele z tego mają. Wobec czego największy bank, bo centralny, dostał właśnie możliwość, podobną jak inne służby, do tego, żeby mogli zarabiać na systemie korupcji. No bo teraz chcesz zrobić dobrze i bezpiecznie jakiś obrót na akcjach, to na wszelki wypadek puścisz swojego prawnika do banku centralnego z odpowiednią wzjadką, żeby nie było problemu i wszyscy zadowoleni. No niestety pomysły są korupcjogenne, no bo tutaj stabilność finansowa co oznacza? No wszystko może oznaczać, Wszystko. tak? Każdą transakcję możesz zablokować w dowolnym momencie, tak? I nie musisz się tłumaczyć, powiedzieć, no jest taka ustawa, mamy takie prawo i koniec. Tak jak w Stanach często się słyszy national security, zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. Wszystko można w to włożyć. Tak. Miejsce piąte, na miejscu piątym jaja, które nie zdążą na nowy rok. Jaja zostały zamówione w Turcji, no i prawdopodobnie dotrą po nowym roku, natomiast doszła pierwsza dostawa jaj bezcłowych z Azerbejdżanu. Przy okazji od grudnia zniesiono cło na jaja, bo do tej pory było 15%, teraz już nie ma tego cła. Natomiast pojawiły się bardzo ciekawe dane, bo do tej pory minister rolnictwa mówił, że nie ma problemu, wszystko jest pod kontrolą, towary są dostarczane i Rosja obroniła się przed sankcjami, no i tam te takie propagandowe. Natomiast pojawiły się dane, które pochodzą od producentów. Okazuje się, że w grudniu jest o 47% mniej jaj, co by tłumaczyło obecne problemy. Bo też jak gdyby Rosjanie próbowali wmówić, że ten problem jest związany z paniką i że ludzie więcej spożywają. Nawet były takie wypowiedzi, że tutaj jaj brakuje. Nawet tam Putin mówił, że on to tam lubi 10 rano sobie zjeść na śniadanie i ogólnie, że jaj brakuje, bo Rosjanie wybierają tańsze zamienniki białka. Natomiast wszystko wskazuje, że tych jaj po prostu mniej wyprodukowano, tudzież część jaj trafiła nie na rynek krajowy, tylko za granicę. Ale jest jeszcze co by tłumaczyło te niedobory. Pamiętasz, jak w połowie roku mówiliśmy, że jedna z branż, która zaczyna odczuwać największy problem, to branża produkcji pasz? Tak, tak. I przy tym wszystkim, przy całym zasobie ukradzionego zboża z Ukrainy, które trafiło na rynek rosyjski, przy ich wystarczająco dobrych zbiorach i tym wszystkim okazało się, że gdzieś albo technicznie, technologicznie, albo też w kwestiach związanych z dziwnymi barierami podatkowymi, bo te podatki się w trakcie zmieniały, spowodowało to, że produkcja pasz stała się dużo mniej opłacalna, a czasami wręcz nieopłacalna, a import z kolei nie był możliwy. I tu się o to wszystko rozwijało. Tutaj wskazuje się takie trzy związki drobiarskie, wskazują na takie elementy jak dostępność antybiotyków, to jest dużym problemem, pasze, które zdrożały i te jaja wylęgowe chyba, taki jakiś tam też problem się pojawił. Tak, no bo padły komendy, że ma być zwiększona ilość pogłowia drobiu, a to oznacza, że mniej jajek do konsumpcji musi iść. Wiesz co, ja nie jestem tu specjalistą, tylko mówię, jak oni podają, tak, że te chyba jaja wylęgowe też były sprowadzane częściowo z zagranicy i tego mniej się w 2023 sprowadzili. No cóż, bardziej mnie martwi... Bo z tego co zrozumiałem, to nie tylko oni te jaja wylęgowe produkowali, ale część też sprowadzali. No przy okazji... jeżeli chodzi o antybiotyki, to większość antybiotyków jest sprowadzana. Tak, a te indyjskie dla ludzi były niewystarczająco dobre, pamiętam, był taki komunikat, ciekawe jak te zwierzęce, ale wiesz co mnie martwi? Z jednej strony mnie martwi, a z drugiej bardzo dobre przypomnienie w wykonaniu kogoś, kto się nazywa Siergiej Lisowski, prawdopodobnie, że jaj za długo nie da się przechowywać, a jeśli mają mieć jak największą liczbę substancji odżywczych, to maksymalnie tydzień przydatności do użycia. No niestety, z biologią się nie wygra.
Tak, no tutaj mamy teraz sytuację, że oprócz tego, że tych jaj jest za mało, to popyt na jaja w regionach centralnych i południowych wzrósł o 25%, nie? Więc z jednej strony jest jaj mniej, z drugiej strony ludzie ustawiają się w Popyt kolejkach i rośnie. wykupują. No i oczywiście są sklepy, gdzie to nie jest tak, że w ogóle w żadnym sklepie nie kupisz, natomiast Cena. no mamy sytuację taką, no jak za komuny, tak, że tam można kupić maksymalnie tuzin czy 10 tych jaj, są na sztuki sprzedawane, z ograniczenia, są wykupywane, ceny rosną. No sytuacja na razie się jeszcze nie ustabilizowała. No tutaj rząd chce sprowadzić miliard jaj, takie zapowiedzi, no tylko działa bardzo reaktywnie, no bo skoro Związek Producentów już, no oni wcześniej wiedzieli, że tych jaj będzie, tak, a nie zamówili, tylko w momencie, kiedy jest panika i to trafiło na czołówki gazet, no to rząd reaguje. Bardzo źle świadczy to o obecnym ministrze rolnictwa, tak, który już No i właśnie, kto jest ministrem rolnictwa? Ten, pod którego przyszłość gra szara eminencja rosyjskiej władzy, czyli Patruszew, bo to jest tak, i młody tu należy Patruszew. się spodziewać niestety w przypadku kolejnych produktów spożywczych powtórzenie tego schematu, nie? Tak, ale wiesz, Szczególnie, dla mnie... że mamy zapowiedzi dosyć dużych kontraktów spożywczych z Chinami. To znaczy Rosjanie chcą podpisać na rynek chiński z dosyć dużymi rabatami sprzedaż, co może spowodować, że tych produktów, na przykład mówi się o wieprzowinie, a mamy dołek cenowy na świniach, no może zabraknąć po prostu fizycznie na rynku krajowym. I o ile do tej pory ja mówiłem, że ta spożywka to będzie ten ostatni element, no to takie elementy jak w przypadku jaj czy wieprzowiny, no mogą się, no tak naprawdę każdy produkt dotknąć, bo taki też jest problem na przykład z żytem. Mówiłem, że słabe zbiory, niskiej jakości i znowuż to są dane, które gdzieś pochodzą od producentów. Mieliśmy już na pszenicy durum, mamy zakaz eksportu. Zobaczymy też, jak będzie, wiesz, jak oni wprowadzą zakaz eksportu, ale będą musieli wywiązać się z tych dużych kontraktów z Chinami, no bo inaczej będą olbrzymie kary musieli płacić. A wiesz, co mi tu jeszcze chodzi teraz po głowie? Nowe pole konfliktu wewnętrznego, politycznego w Rosji. Dlaczego? Zwróciłeś uwagę, że młody Patruszew jako minister rolnictwa zachowywał bardzo się reaktywnie. Reaktywnie, tak. Ale teraz pomyśl, broniąc się, ja myślę, że rodzinnie zainterweniują w tej sprawie, bo powiedzą tak, nie mogliśmy kupić wcześniej, bo przecież bank centralny nakazał nam natychmiastową sprzedaż dewiz i nie mogliśmy tego zrobić, bo za ruble tego nikt nie chciał nam sprzedać z zagranicy, trzeba mieć twardą walutę. No tak. Szefowa banku zmusiła nas, żeby firmy, które odpowiadają za tą gospodarkę, oddały walutę, a zamiast potem dostać ją szybko z powrotem, żeby kupić, to trwało i stąd jest to opóźnienie. Jestem pewien, że w tą stronę pójdzie narracja i wojna wewnętrzna. Zobaczymy, jeżeli się okaże, że następne produkty spożywcze od stycznia my zrobiliśmy specjalny odcinek, dlatego tutaj tego nie wrzuciłem, ale czeka Rosję fala podwyżek. Wszystko zdrożeje od 5 do 30% i zdrożeją spożywcze, bo to będzie przełożenie tych podwyżek. Tu też zapraszamy na drugi dzień świąt. Tam będzie raport, nie wiem, czy to w pierwszej części, ale chyba tak, przełożenie inflacji producenckiej na klientów. Oni muszą to w którymś momencie przerzucić, no bo inaczej firmy popadną w problemy. A ta inflacja producencka wystrzeliła dosyć wysoko na jesieni. Nie? Czyli wiesz, oni jeszcze, co niektórzy może się opóźniali z tymi podwyżkami, no i tu każda branża ma jakieś inne problemy,
Dla większości problemem jest transport i logistyka, bo tam mamy wzrost o 50%. Natomiast wiesz, no, ci co produkują, sprzedają kawę, mówią, że tutaj ziarno zdrożało, kakaowiec, że czekoladę, że kakaowiec zdrożał. I często jest to prawda, a więc nałoży się kilka takich czynników proinflacyjnych w Rosji na wzrost cen. A już na tych jajkach to będzie widać, bo przecież tureckie ceny jajek są wyższe niż rosyjskie, tak. Więc nawet bez uwzględniania ceł, które zostały zniesione na ten czas, i tak towar będzie droższy. No tak to musi być. Ale wiesz, co mnie cieszy? Azerbejdżan dostarcza do Rosji jajka, a na Ukrainę amunicję artyleryjską. Ten układ mi się podoba. Mówię, zobaczymy w styczniu, jak Rosjanie odbiorą, bo takie podstawowe produkty też zdrożeją, jak papierosy czy alkohol. A więc tu zawsze mówiono, że zobaczę, co lobbyści rosyjscy będą mówić, bo mówili, że jeżeli te produkty nie drożeją, to znaczy, że jest dobrze. No to właśnie, słuchajcie, zaczynają drożeć. No zobaczymy, jak część Rosjan, jak wróci z wolnego po świętach, mocno się zdziwi po wizycie w sklepie, bo sporo mniej zostanie w kieszeni. A my sobie przejdziemy, słuchajcie, do następnego miejsca. Miejsce czwarte. Na miejscu czwartym wojna gospodarcza pomiędzy Niemcami a Rosją. Niemiecka prokuratura federalna wystąpiła do sądu o zgodę na konfiskatę rosyjskiego majątku. Do tej pory kraje Unii Europejskiej, pamiętajmy, że zamrażały jedynie fundusze i majątki oligarchów. Jednak w przypadku moskiewskiej giełdy mówi się o konfiskacie 720 milionów euro ulokowanych w Niemczech. Niemiecka prokuratura złożyła w sądzie we Frankfurcie wniosek o konfiskatę środków ulokowanych przez Krajowy Depozyt Rozrachunkowy w niemieckim oddziale amerykańskiego banku JP Morgan. Nie jest tajemnicą, że precedensowa decyzja została podjęta na tle coraz aktywniejszych działań Kremla zmierzających do przejmowania mienia zagranicznych firm działających w Rosji na różne sposoby. We wtorek Władimir Putin odebrał udziały w spółkach joint venture z Gazpromem niemieckiemu Wintershall i austriackiej OMV. Doszło do tego, że w międzyczasie że Niemcy, czyli właściciel BASF, sprzedał Wintershalla Brytyjczykom, natomiast zostawił sobie rosyjskie udziały i wystąpił do rządu niemieckiego o odszkodowanie. I tutaj tworzy się kolejka firm, które żądają od rządu niemieckiego, który gwarantował kontrakty rosyjskie, odszkodowania. Na ten moment BASF odpisał sobie na tych rosyjskich udziałach, które utracił 5,2 miliarda euro. No ten odpis powoduje, że mniejsze podatki zapłaci w Niemczech. Tak, ale on wystąpi o odszkodowanie do rządu niemieckiego, ponieważ kontrakty, które były realizowane w Rosji, były gwarantowane przez niemiecki rząd. Ale wiesz co? Ja tu czytałem na Deutsche Welle i na Die Welcie na temat tej całej sytuacji i tam się okazuje, że chyba też mocno zawinił bank amerykański, który dokonał próby wytransferowania tych środków do Rosji. Tak, jest to pretekstem. To uruchomiło całą lawinę. To Rosjanie próbowali je, odzyskać. Ale właśnie, i to, co czytałem po niemiecku, było, że inicjatywa wypuszczenia pieniędzy z banku, czyli ktoś w banku musiał zaakceptować próbę transferu. Żądanie, że było po rosyjskiej stronie, to była oczywista rzecz, ale ktoś tam musiał... ale jest to złamanie sankcji. I tutaj złamanie sankcji. Jest to złamanie sankcji, czyli próba transakcji z zablokowanymi aktywami, a próba złamania sankcji
już stanowi przestępstwo. Tak. Jeżeli stanowi przestępstwo, to prokuratura twierdzi, że jest tak zwana konfiskata samoistna w tym momencie. Że konfiskata. No i tu wiesz, tu też Rosjanie się bardzo skarżą, bo oni chcą rozmawiać z Berlinem, tylko nie mają za bardzo z kim rozmawiać w Berlinie na ten temat, a konfiskata tak dużej sumy w przypadku giełdy moskiewskiej groziłaby poważnymi turbulencjami dla samej giełdy. Jakoś nie. Bank Centralny Rosyjski musiałby albo ją dofinansować, albo nie wiem, tak, coś. Zobaczymy. Ale z drugiej strony mamy wściekłą reakcję, tak, jeżeli chodzi o Pieskowa i tak naprawdę całe Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bo oni grożą Niemcom, nie, że zaczną się konfiskaty, pomimo że już konfiskują, to grożą, że będą konfiskować. Problem polega na tym, że Rosjanie mają więcej ulokowane w Europie niż w drugą stronę. Tak? Tam ten stosunek jest niekorzystny a wszystko wskazuje, że te konfiskaty się chyba zaczną jednak. Do tej pory Europa się ociągała z tym, natomiast teraz najbardziej się ociągały Niemcy, a teraz będą prawdopodobnie liderem. Dlaczego? Dlatego, że zostały zaatakowane niemieckie firmy w Rosji, i te pieniądze trzeba będzie znaleźć na odszkodowania. A niemiecki budżet ma poważne kłopoty i dociążenie go jeszcze takimi roszczeniami wcale mu nie pomoże. To musiałbyś opodatkować jakoś dodatkowo ludzi lub wypuścić, nie wiem, po to jakieś długi, bo nie wyobrażam sobie, że niemieckie firmy przełkną to i wezmą to na własne barki, tak, te duże koncerny. Znaczy ja to jedną rzecz uzupełnię. Banki szwajcarskie zaczęły właśnie wyprzedaż euro, ponieważ mają informację, że zapadły decyzje o dodrukowaniu euro we Francji i w Niemczech. Wymieniają euro na waluty inne. I miejsce, słuchajcie, trzecie, które jest powiązane. USA planuje skonfiskować rosyjskie aktywa. Dosyć duże zaniepokojenie w Rosji to wywołuje. Mamy wypowiedź Dmitrija Pieskowa. Rosja nigdy nie zostawi w spokoju tych, którzy inicjują i realizują konfiskatę jej zagranicznych aktywów, powiedział rzecznik prezydenta. Wcześniej wiceminister spraw zagranicznych Ryabkow powiedział, że ewentualna konfiskata zamrożonych rosyjskich aktywów będzie impulsem do zerwania stosunków dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi. Pieskow zaznaczył, że kwestie przejęcia rosyjskich aktywów są niestety stale na porządku dziennym zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Jego zdaniem kraje europejskie, jak i Stany Zjednoczone muszą zdawać sobie sprawę, że taki krok będzie miał konsekwencje prawne dla tych, którzy go zainicjowali i wdrożyli. I teraz Unia Europejska dyskutuje o możliwości, są jak gdyby dwa takie powody, dla których ta konfiskata się przybliża. 3 tak naprawdę, a może 2. Unia Europejska dyskutuje o możliwości przekazania Kijowowi dochodów uzyskanych z zamrożonych rosyjskich aktywów i to jest już to jest potwierdzone, to już jest kwestia techniczna. Natomiast Stany Zjednoczone ze swojej strony zamierzają konfiskować nie tylko dochody, ale same aktywa. I tutaj Financial Times podawał, że jest opracowywana strategia działania i przejęcia aktywów przed 24 lutego 2024. Nie wiem skąd ta data. Pewnie związana z 2-leciem wybuchu wojny. Tak, w sumie. Tak. Ja jest jeszcze jedna rzecz sprawa wygląda poważnie, bo skoro mamy wypowiedzi, Rosjanie lubią tak straszyć i eskalować, natomiast chyba najwyższy stopień już eskalacji, bo chcą zrywać stosunki dyplomatyczne, to chyba następnym krokiem to jest wypowiedzenie wojny Stanom Zjednoczonym. Niekoniecznie, bo takie sytuacje ze zrywaniem stosunków dyplomatycznych już bywały, ale wtedy pamiętajmy, co traci Rosja przy tej okazji? Możliwość wypowiedzi na forum ONZ-u, ponieważ zerwanie stosunków dyplomatycznych oznacza wydalenie wszystkich
dyplomatów, tam powiedzmy nawet włącznie ze szczeblem chargé d'affaires, czyli nie będzie też ambasadora rosyjskiego przy ONZ, bo mieści się to w Nowym Jorku. Stracą miejsce w Radzie Bezpieczeństwa w tym czasie. Więc to nie jest dla nich takie hop-siup. To oni na tym mogą więcej stracić w sensie blokowania rezolucji, które dotychczas były blokowane. I jak nie zapłacą wtedy odpowiednio w jakiś sposób Chinom, to Chiny wystarczy, że się wstrzymają od głosu. Tak, no i teraz powiedzmy sobie o powodzie, dlaczego Amerykanie rozważają tą konfiskatę. Dlatego, że jeżeli by to zrobili, nie potrzebowaliby tak mocno zgody Kongresu na nową pomoc, którą w tym momencie Republikanie próbują rozgrywać. Czyli obecna administracja dostałaby dodatkowe karty, by mogła powiedzieć: OK, udzielicie, w porządku, nie udzielicie, i tak mamy pieniądze, tak? A ja więc nawet swego czasu zaspekulowałem, łatwiej jest na pewno negocjować z republikanami, mając w zanadrzu tak naprawdę asa, tak? Dosyć Ponadto mocnego. Ja mówiłem, że może się okazać, że to, co przekazali w sprzęcie Amerykanie, to oni teraz powiedzą: my z tych środków poprosimy o zrekompensowanie nam i wpuszczenie tego w nasz przemysł zbrojeniowy jako kolejny impuls. I kilkadziesiąt miliardów dolarów wpuszczone w ten sposób znowu w przemysł amerykański może potężnie wpłynąć na nastroje wyborców przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. Więc mogą zrobić dwie pozytywne rzeczy dla siebie ludzie z administracji prezydenta Bidena. A sytuacja, kiedy Kamala Harris, główna kontrkandydatka na tą chwilę się wydaje samego Trumpa w prawyborach, jakie organizują republikanie, która mówi, że w interesie Stanów Zjednoczonych, żeby nie było potem większej wojny, jest pomóc Ukrainie w tym, żeby powstrzymała imperializm rosyjski, to jest bardzo poważny sygnał, że racjonalni ludzie w partii republikańskiej zaczynają być coraz bardziej słyszani. Tak, i ze strony republikańskiej też pojawiają się głosy bo tak samo jak w Niemczech jest pewne lobby naftowe, które utraciło majątki w Rosji i podobnie jak w Niemczech, no chcieliby jednak coś odzyskać. Ty poczekaj, ja zrobiłem wielki błąd. Ty mówisz o konfiskatach, ja zrobiłem wielki błąd. Ja użyłem Kamali Harris, wiceprezydent USA, demokratki, a chodziło mi o Nikki Haley. Bardzo ważna rzecz, bardzo przepraszam za tą pomyłkę, autokorekta teraz od razu. A ty mówisz o tych konfiskatach, no tak, amerykańskie koncerny. Bo tam mamy Exxona. Obecne. Exxon na Sachalinie stracił no duże, tak, Shell też, no ale powiedzmy Shell nie jest amerykański, natomiast Exxon już jest amerykański. No i wiesz, oni też sobie nie mogą pozwolić, tak globalna firma, też ze względów nawet wizerunkowych, żeby... Ale jeszcze Exxon oberwał wcześniej. Rok 2014, zajęcie Krymu spowodowało, że utracił możliwości potężnej współpracy z Naftogazem. Nie, no to... Ale Naftogaz prawdopodobnie z Exxonem, bo już są dwa wyroki. Jeden jest w Stanach Zjednoczonych, który jest korzystny dla Naftogazu, i drugi jest w Wielkiej Brytanii, to tam jakiś sąd Wielkiej Brytanii, znaczy Anglii i Walii, jakoś to tak jest podane, potwierdziły, że roszczenia, uprawomocniły roszczenia Naftogazu. Co to daje? Daje to, że w 2014 Naftogaz będzie zajmował w tych krajach, z każdego kraju, w tym momencie jeszcze przed bodajże sądem belgijskim toczy się rozprawa, no i będzie miał możliwość zajęcia komorniczego rosyjskich aktywów. Znaczy masz na myśli rok 2024? 24, jak powiedziałem? Jak najbardziej, tak. To było sygnalizowane od chyba, dobrych 8-9 miesięcy i bardzo fajnie. A mi został ostatni argument, który... I to jest kilka miliardów dolarów, tak? Żeby ktoś jakie kilka? Tam jest chyba w sumie około 40 miliardów wartości razem z utraconymi korzyściami i tak dalej. Bo to było podzielone na kilka transz. Kapitały główne, czyli te zajęte platformy. Wiesz co, nie wiem, wydaje mi się, że to jest 10,2, ale...
Nie pamiętam. Ale rozłożone w czasie od 2014 roku, utracone korzyści i tam się suma z tego zbiera o wiele większa w tym czasie. No bo jeszcze nie... Bardzo ciekawa, tak, wiesz, będzie po prostu teraz, można powiedzieć, zaczyna się wyścig o rosyjskie aktywa. Tak. Oto kto więcej wyszarpie, kto będzie miał większą No paszczękę. bo wiesz, mając na przykład taki papier Naftogaz, no jest pierwszy w kolejce, nie? No bo on już będzie miał wyroki sądów prawomocne. Potem te firmy, prawdopodobnie nawet nie firmy, tylko niemiecki rząd będzie znowuż przejmował i nacjonalizował rosyjskie aktywa, ponieważ no, będzie musiał zapłacić swoim koncernom, no i tak dalej. Exxon, tak jak powiedziałem, w Stanach Zjednoczonych na pewno dostanie coś od Naftogazu, ale też będzie występował o swoje, tak? Do tego dodajmy, że... No i dochodzi jeszcze pomysł właśnie przekazania przez Bidena tych środków Ukrainie. Tak. A jak teraz... Stany Zjednoczone to zrobią, no to Europa no, nie będzie miała wyboru, tak? Znaczy nie, będzie argument, wiesz, dla tych firm niemieckich będą mówić, no ale moment, ale tutaj Amerykanie to zrobili, dlaczego my tego nie robimy, nie? Per analogia by mogli wspólnie działać, a przykład jako precedens już działający w prawie międzynarodowym jest skutecznie wykorzystywany, więc naprawdę stracą wszystkie argumenty obrońcy tematów rosyjskich w tym zakresie. Jest jeszcze jeden czynnik, który powoduje, że ten strach przed konfiskatami, jakimi grożą Rosjanie u siebie, wśród tych zachodnich firm jest o wiele mniejszy. Chodzi o poziom dewastacji majątku, jaki został ichniejszego w tej Rosji, bo sami o tym mówiliście. To jest wyżynanie, wycinanie, sprzedaż na złom, cokolwiek, nieważne, żeby sobie powetować bieżące jakieś straty albo pokryć bieżące zapotrzebowania, więc tam za chwilę będą tylko działki nieruchomości, resztki obiektów i nic poza tym. I to, że kiedyś Rosjanie ktoś tam po prostu pracował. złomują maszyny, Tak. bo nie mogą ich obsłużyć. Bez technologii specjalistów zachodnich to się nie da, więc po prostu je wycinają szlifierkami i na złom, tak? Na przytopienie. Więc ilość argumentów rosyjskich maleje stale. Tak, to prawda. No tutaj no i te osoby, które wieszczą, że ten biznes wróci do normalności, no muszą się liczyć, że z każdym miesiącem i po tych działaniach no, staje się coraz trudniejszy. Tak, ale wiesz, będzie bardzo dużo musiało czasu upłynąć. Jaki biznes może wrócić? Usługowy i dystrybucyjny, tak. Handel no tak, prosty, tak natomiast handel. produkcja to już się każdy 6 razy zastanowi, no, zanim też wróci, tylko znowuż to wymaga, wiesz, dłuższego czasu. I zabezpieczeń gwarancji. jakich, właśnie. Wyobraź sobie, jakieś firmy niemieckie teraz miały zabezpieczenia rządowe, tak? To jakich następnie będą żądać, rząd niemiecki jakich będzie musiał udzielać, tak? Że... Jakieś escrow będzie musiało być przez rząd niemiecki zdeponowane, bo już nie, że gwarancja, tak, że nie tak, że tak, czego. że ci gwarantuje i możesz tam tylko od razu, żeby ci przelewali. Tak. Escrow, chcę go widzieć, że jest i czeka w razie czego i parametry zwolnienia uzgodnione, covenanta i tak dalej. Słuchaj, miejsce drugie. Wyszły nowe informacje po spotkaniu prezydenta z biznesem. Okazuje się, że Władimir Putin polecił rządowi rozważenia możliwości wprowadzenia zróżnicowanej stawki podatku dochodowego dla biznesu w zależności od aktywności inwestycyjnej firmy. No i rząd to opracowuje. No i ma być ta aktywność inwestycyjna ma być gdzie? W Rosji, rozumiem, tak? Tego nie było w tym. Tak. Chodzi o to, że będziesz miał. Wszystko teraz będzie. Masz ruchome cła, tak, które zależą od kursu dolara. Podatek dochodowy, no nie jest to jakaś nowość, tak? Dostosuje się, natomiast jest to tak zabawne. Będzie zależał, bo problemem obecnym są bardzo niskie inwestycje. No i firmy skarżą się, że mają niskie inwestycje, bo system jest nieprzewidywalny. No skoro nie wiedzą, jaki na przykład cło zapłacą za pół roku, no to jak mają inwestować? No to żeby zmniejszyć obciążenia podatkowe, Putin
zalecił przygotować system nowy, mają być zmiany w systemie podatkowym, który będzie premiował firmy, które będą inwestować. Tylko że nie zapominajmy, że w tej chwili Federalna Służba Podatkowa może na wszelki wypadek awansem pobrać sobie podatek, Tak, na wszelki wypadek, tak. Więc co z tego, że jesteś i zainwestowany, jak ci jeszcze zabiorą pieniądze. Ale wiesz, to jest na następne, podatek. mówiliśmy tutaj o tym systemie. Wiesz, no inwestycje możesz w różny sposób realizować lub nie realizować. No też. Możesz inwestować w siebie. Pomysł strasznie korupcjogenny, kolejny, no bo nagle robi ci się taka nierównowaga. Masz jedną firmę i masz konkurencję. I ta firma ma w tym momencie inny podatek, a ty masz inny podatek. To wiesz, to tworzy potężne problemy, ale to jak to w Rosji, oni lubią sobie utrudniać życie i tak naprawdę czasami widać, że nie potrzebują dodatkowych sankcji, tylko trzeba dać im czas, żeby właśnie działały. Tak. Albo zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja się niestety obawiam, że będzie lista beneficjentów, którzy będą płacili niższy podatek i tych, którzy się nie znaleźli na tej liście. To kolejna, słuchajcie, lista wśród rosyjskich list. Tak? Oni się lubują w listach proskrypcyjnych różnego rodzaju, a bycie lub też niebycie na tej liście może być powodem albo też czynnikiem albo podnoszącym do góry i na szczyt, albo dobijającym na maksa. A za wszystkim stoi człowiek. Człowiek, który jest wrażliwy na argumenty. Najlepiej argumenty kopertowe. Tak. No tutaj, wiesz, do tej pory firmy te duże bardzo... jeszcze jest jeden pomysł, który też wyjdzie, bo mają być kredyty preferencyjne. Znowu? Dla firm bo firmy takie jak Roskosmos, Rustek, kto tam jeszcze, koleje państwowe, poczta zażądały kredytów preferencyjnych, ponieważ obecne kredyty komercyjne są zbyt wysokie i nie są w stanie, jak to powiedziały, utrzymać obecnych cen i taryf. Na to są dostawcy różnego rodzaju usług albo powszechnych, tak jak kolej, tak, albo bardzo ważnych dla operacji wojskowej. Tak. I oni muszą mieć specjalne, bo wiesz, pamiętasz, zresztą ja byłem jednym z krytyków, tak, posunięć na biuliny, bo uważam, że to jak gdyby jest dolanie, utworzenie nowych problemów, których i tak wystarczająco jest dużo. No i bo teraz te firmy przecież dużą część działalności muszą kredytować, tak? Mają w leasingu jakieś tam, wiesz, maszyny, towary, muszą mieć otwarte linie kredytowe, muszą mieć na zabezpieczenia walutowe i to wszystko poszło w górę przez to, że bank centralny podniósł stopy procentowe. No i teraz muszą to przerzucić na tych klientów końcowych. Albo na rząd rosyjski, który będzie musiał więcej płacić za operację specjalną, albo na ludność, która będzie musiała płacić więcej za usługi, tak? No nie wiem, na przykład za bilety, tak? Czy za przesyłki pocztowe, czy jeszcze. A jaka była skala oprocentowania tychże kredytów komercyjnych? Jaka jest proponowana? Proponowana jest połowa, tak jak podobnie tak. Czyli o połowę zejście w dół i tą połowę będą dopłacać z budżetu federalnego. Tak. Albo banki. Co ile czasu. Ale jest pomysł, żeby banki, bo o tym też mówiliśmy, bo banki w 2023 nieopatrznie pochwaliły się dużymi zyskami z akcji kredytowej dla ludności, nie? I ze sprzedaży dolarów i euro. No i to jest około 2,9 i już ktoś wyliczył, mądry w rządzie, że mniej więcej tyle, 2,9 biliona rubli i ktoś już mądry obliczył, że tyle prawdopodobnie przeznaczy się na akcję kredytową dla
lat. Ależ oni tam mają tych statystyków. Niemożliwie skuteczni są. Więc ktokolwiek się czymkolwiek, wiesz, pochwali, no to zaraz łeb. jest teraz tak, nie? To... Ale mi się przypomniały jeszcze słowa Nabiuliny z jednego z poprzednich materiałów, że trzeba schładzać, mrozić gdzieniegdzie gospodarkę, bo zapotrzebowanie, jakie generuje główne w tym momencie źródło zapotrzebowania, czyli specjalna operacja wojskowa, powoduje, że coraz droższe staje się wszystko, co na jej potrzeby powstaje we własnym rodzimym przemyśle, tak? Tak, no mamy, wiesz, mamy też następne problemy. Rusal ze względu na niskie ceny, sankcje i podatek od nadmiernych zysków będzie musiał zamknąć 1/3 swoich zakładów w Rosji. No to już będzie mocne. O ile oczywiście rosyjskie aluminium nie zostanie do końca zastąpione chińskim i hinduskim. A wiesz, a ceny, o ile jeszcze jakiś czas temu były wysokie, no to teraz dosyć mocno spadły. No i przy tych cenach plus zapłacenie właśnie za te zyski, kiedy była górka, no bo pamiętasz, ten podatek od nadmiarowych zysków głównie uderzył firmy, które wydobywają, tak, ale poza ropem i gazem, bo oni dostali zwolnienie. A więc kto zostaje? No, metalurgia. Nikiel, tak, aluminium, tam żelazo i tak dalej. Nie? No i tak. I w ten sposób sobie przeszliśmy do miejsca pierwszego. Na miejscu pierwszym ludzi u nas nie mnogo. No wszystko wskazuje, że mamy badanie pana Nikołaja Achapkina, badacza Instytutu Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk. Dosyć poważny badacz, który zajmuje się statystyką, no i podaje, że w latach 2022-2023 niedobór siły roboczej w Rosji znacznie wzrósł. Na koniec tego roku brakuje w kraju około 4,8 miliona pracowników. Tak on wyliczył. My swego czasu podawaliśmy, że te braki będą, nawet u ciebie chyba to zaczęliśmy, albo na kolacji czwartkowej też. Mówiliśmy od 4 do 6 milionów, więc mniej więcej. Plus pracownicy tymczasowi, których nie ma? Tak, tu trudno jest określić, wiesz, my szacowaliśmy w całości, on też jak gdyby nie badał głównie te oficjalne przedsiębiorstwa i dane Rostatu, tutaj bazował, a jeszcze mamy tych pracowników z szarej strefy, tak, nie, które no, tam... Czarnych. Więc tutaj ta liczba będzie większa niż te 4,8, o ile no trudno tutaj stwierdzić. Natomiast ta nagonka na tych pracowników z Azji Centralnej, znaczy na przybyszy, nasila się, co powoduje, że tak, z jednej strony oni się boją przyjeżdżać, żeby nie pojechać na wakacje na Ukrainę, a z drugiej strony no, tworzą się grupy telegramowe czy wręcz bojówki, no, które napadają na tych obcokrajowców, no i to zaczyna się robić tak nieciekawie, że tak powiem. Rosyjski nacjonalizm zaczyna przeszkadzać. No, przybysze, nawet Putin niestety dołączył do tego chóru nacjonalistycznego, mówiąc, że na przykład za wzrost zachorowań na odrę odpowiadają przybysze z Ukrainy i z Azji właśnie centralnej. Tak? Tylko ja już też to sygnalizowałem w innym materiale. Obecnie około 50% rosyjskiej armii to już są muzułmanie. Grozi im to, a w niektórych jednostkach to jest i po 70%, zwłaszcza tych mniej wartościowych, grozi im to, że za jakiś czas armia rosyjska będzie się w większości składała z muzułmanów i teraz odpowiednia indoktrynacja w odpowiednim miejscu i czasie może spowodować, że rosyjska armia przestanie służyć Kremlowi, a zacznie służyć komuś, kto będzie miał rząd dusz tych islamistycznych być może już docelowo, a przynajmniej muzułmańskich żołnierzy rosyjskich. No na razie trudno sobie wyobrazić taki scenariusz, natomiast no, ten procent jest faktycznie niepokojący, ale
ale od marca jest pomysł, żeby tutaj pan podaje, że 4,8 brakuje, żeby zwiększyć tą liczbę, czyli będzie jeszcze mniej, bo mówi się cały czas o kolejnej fali tej mobilizacyjnej, a więc te plotki nie ucichły, jedynie wszyscy to przesuwają po wyborach, czyli do wyborów jakichś większych ruchów nie będzie. Należałoby liczyć się z jakąś ograniczoną ofensywą rosyjską, żeby jakikolwiek tam sukces wyszarpać. Natomiast po wyborach Rosjanie być może będą chcieli kolejny raz zaryzykować. My stawiamy, że okres ryzyka, jakie będą musieli wziąć pod uwagę Rosjanie, zacznie się od wakacji, tak aby przed wyborami w USA pokazać, że nie warto z Rosją wojować. Bo pamiętajmy jedną rzecz, o której mówiliśmy, i tak mówią dane. Ostatnio nawet ja podawałem, że Andromeda wypuściła podcast amerykańskiego matematyka, który potwierdza to, co do tej pory mówiliśmy, że Rosja nie może prowadzić wojny materiałowej dłużej niż 2 lata, bo grozi to o takiej intensywności, którą w tym momencie prowadzi, bo nie jest w stanie uzupełniać strat, natomiast on wskazywał również na to, co my wskazywaliśmy, że obecnie remontowany sprzęt jest coraz drożej to wychodzi i coraz trudniej, bo to nie jest i zasoby tego, co można adaptować, remontować, modernizować, znaczy już się skończyły, a to, co jest, się kończą. My będziemy we wtorek mówili, będzie raport, natomiast w drugiej części raportu też mówimy o produkcji stali. Zwróć uwagę, bo tu co niektórzy mówią, że Rosja produkuje, ale żeby produkować dużą ilość uzbrojenia, musi produkować stal. I tu mamy cały czas stagnację, jeżeli chodzi o produkcję stali. I widać, że główny nacisk obecnie nie jest na produkcję nowych jednostek, tylko jeszcze remontowania tego, co już wydawałoby się nie można wyremontować. Jakiś czas temu z Markiem rozmawialiśmy o tych składach sprzętu i dokładnie na faktach, na zdjęciach satelitarnych, tam już wyszło między 32 a 36% tego sprzętu, który stał. Są zdjęcia, jak to wyglądało, w jakim dniu, potem ile z tego znika. Z danych wywiadowczych, które zostały ujawnione, odpowiednio trzeba odliczyć od tego ilość sprzętu, który się już do niczego nie nadaje, tylko może być źródłem części. I nawet patrząc dalej, to skoro już pod 40% sprzętu wyszło, to nawet gdyby jednak był w całości nadający się do użycia, to jeszcze mają 2 lata. Tak jak ty mówisz, tak jak Amerykanie potwierdzają, po prostu na dłuższy czas im tego nie wystarczy do adaptacji. Będzie musiała być całkowicie nowa produkcja od podstaw. A na to się nie zapowiada, bo nawet fabryka już teraz zacząć robić. Tak. Owszem, ogłosili, że wznawiają produkcję turbin gazowych GTD 1250, które były dotychczas napędem czołgów T-80, bo te są paradoksalnie o wiele łatwiejsze do produkcji, bo również przemysł lotniczy może ich wspomagać w tym zakresie dla wojsk lądowych, ale nie wszędzie da się je włożyć. Nawet zrobienie silnika o większej mocy, bo dociążają te swoje czołgi coraz bardziej, i zrobienie silnika o mocy 1500 problemów nie rozwiąże, bo nie wszędzie da się to włożyć. I tu Rosjanie mają poważne, istotne technologiczne oraz jakościowe ograniczenia, które są ich kulą u nogi. Tak, i wiesz, wychodzą te niedobory w tym momencie ludzi, bo skoro tak, ale i komponentów, bo to też mówiłem, ten łańcuch jak gdyby dostaw zaczyna się tworzyć wąskie gardła i pewne takie klincze, tak, czyli nawet remontujesz te czołgi, potrzebujesz jakichś komponentów, i czekasz, nie? Co ci blokuje? Masz już w 90% zrobione, ale jakiegoś tam elementu brakuje i czekasz, nie? I zaczynają się, jak gdyby jedna fabryka zaczyna czekać na drugą fabrykę, nie? Bo
Opóźnienia się też nakładają. Ja słyszałem też o fajnym przykładzie następującym. W jakimś zakładzie zrobiono remont, zabrakło komponentów, przyjmijmy, że 10% części, żeby był w pełni skończony. Ale odbiór wojskowy uparł się co do jakości, że on tego teraz nie przepuści, bo tam poleciały głowy za różne cuda, tak? Więc odstawili na plac, na zewnątrz te czołgi w 90% zrobione. No ale dalej nie przychodziły również bardziej podstawowe elementy, więc w pewnym momencie dla podtrzymania tego, żeby mieć rozliczenie akordowe produkcji, no bo czynniki, jak to się mówi, płacowe są ważne, zaczęto po nocach demontować części z tych wystawionych na plac, żeby trafiły z powrotem do produkcji, do kolejnego wozu. I summa summarum, jak po 3 miesiącach przyszły części, te brakujące 10%, okazało się, że i tak nic nie może opuścić fabryki, bo już jest rozkradzione z innych części. To, co czekało. Więc jest fajna karuzela. No, mówię, zobaczymy, jak to będzie. Rosjanie panicznie potrzebują pauzy operacyjnej i rozejmu. Dlatego nie można im tego dać. To by im pomogło. No bo przykładowo taki roczny rozejm by rozładował te problemy, tak, i usprawnił tą całą jak gdyby maszynę, bo nie musieliby tak pilnie też uzupełniać tych strat, a więc najlepiej nawet kilkuletni jakiś rozejm, no to by mogło spowodować, że nawet topornie, ale po rosyjsku mogliby zacząć powoli się odbudowywać. A jednocześnie tak? A w tym momencie cały czas jak gdyby tracą. Szkoliliby się oczywiście, podnosząc jakość swoich jednostek, co też miałoby znaczenie, bo są coraz częściej, coraz więcej niestety tych wysp lepszej jakości żołnierzy, lepszego wyszkolenia tychże żołnierzy. Tak, szkolenie poprawili, tak, to też trzeba zwrócić uwagę. No i w drugą stronę, tak, mówimy, że na Ukrainie potrzebuje, znaczy jest już oficjalnie, wojsko zażądało 500 000. Tak. 450-500. No i prezydent ma trudny dylemat, no bo to trochę tak jak w Rosji, trzeba tych ludzi wyjąć z gospodarki. Z gospodarki, tak? Co jak gdyby no nie jest do końca takie proste, a więc obie strony troszeczkę teraz patrzą, co ta druga zrobi, no bo jeżeli by się okazało, że Ukraińcy by powołali i na przykład dozbroili, no to Rosjanie musieliby to samo, nie? Żeby w ogóle zostać w wojnie, tak? Więc... Tak, a że chcą być stroną ofensywną, która wygra, to muszą mieć tego odpowiednio więcej wtedy. No właśnie. Więc każde 100 000 więcej u Ukraińców generuje co najmniej 300 000 więcej potrzebne u Rosjan. No i tu się robi wyścig, który kiedyś już przegrali jako Związek Radziecki. A ponadto, też o tym mówiliście, wskaźniki ekonomiczne Ukrainy poprawiły się od bazy, oczywiście obniżonej, jaka była z powodu napaści, w sposób, który jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywny. Radzą tak, sobie lepiej. Wszyscy się koncentrują na jakichś wynikach produkcji Rosjan, natomiast no, jakbyśmy spojrzeli na te ukraińskie, no i szlak główny, ten handlowy, morski, który działa coraz prężniej. Tak. No jeżeli oni chcą w styczniu już przerzucać 7 milionów towarów, tak, przez Morze Czarne, no to są już potężne liczby, a jeszcze we wrześniu 200 000 nie mogli zrobić ze względu właśnie na ostrzał tej Odessy, na blokadę. Tam my podawaliśmy, Rosjanie chyba stracili 19 okrętów, tak, okrętów i łodzi. Okrętów i łodzi różnego rodzaju, tak. I pamiętajmy, nie są w stanie blokować po prostu. Ale jaka prosta rzecz. Ta inwestycja w tą nawet dla niektórych śmieszną rzecz, jaką były te drony pływające i tak dalej, być może i poważna w skali wszystkich rzeczy, jakie musiała robić Ukraina, okazała się być bardzo racjonalną rzeczą. Ona się w tej chwili zwraca w błyskawicznym tempie. Jedna z najlepszych inwestycji. No na pewno, tak. Zobaczymy też, no, co będzie po nowym roku. Też mamy dane, jeżeli chodzi o użycie przez Rosjan lotnictwa. Bardzo intensywnie używali, no i teraz będą też rezultaty tego użycia. Tak. To już było widoczne w zakresie lotnictwa strategicznego, jak te bombowce Tu-95 coraz rzadziej, coraz mniej ich latało. No. Teraz nadrabiają to odrzutowymi bombowcami strategicznymi Tu-22 M3, ale Tu-160 dalej się zbytnio nie pokazują.
Do tego jeszcze niespodziewane straty w zakresie najnowocześniejszych ich bombowców frontowych Su-34. A to dla mnie właśnie wytłumacz mi, jak to jest możliwe, bo ja to czytałem Słuchaj, jak to się stało, że oni je stracili? Tu są dwie rzeczy. Nie, przypadków w tym na pewno nie ma, tylko przyczyna jest, może być jedna, zasadniczo. Bo na lotnisku, tak jak wcześniej, dobra, to rozumiem, nie? No więc tak, słuchaj, żeby osiągnąć te samoloty, jak największy zasięg tego, by ta bomba w sposób szybujący uzyskała największy zasięg, czyli dla nich, żeby było jak najbezpieczniej, trzeba odpowiednio wysoko wlecieć do góry. I z pułapu, załóżmy 9-10 tysięcy metrów, robić ten zrzut. Wtedy na pewno jesteś widoczny dla radiostacji, znaczy dla stacji radiolokacyjnych dalszego zasięgu. Na pewno. I teraz Ukraińcy podciągnęli zestaw lub też, nie wiem, pluton, baterię wyrzutni Patriot z odpowiednimi radarami, podciągnęli znacząco bliżej Chersonia i jeśli używali pocisków PAK-2 o zasięgu do 160 km, to jeśli stacje radiolokacyjne wstępnego wykrywania wykryły na odpowiednio dużym dystansie te samoloty, o których wiedząc, co robią, no bo oni dotychczas robili między 20 a 80 w różnych dniach zrzutów tego typu bomb właśnie na Zaporoże i Chersońszczyznę. Czyli wiadomo było, skąd lecą i z czym lecą. Zostały wykryte i odpowiednio wcześniej odpalone te pociski na wstępnie naprowadzone na nadlatujące cele. W odpowiednim momencie spotkały się te pociski z tymi samolotami i spadły 3. Tylko teraz przyczyna. Jedna z przyczyn możliwych to jest po prostu wykonanie zasadzki, żeby odciążyć tych ukraińskich żołnierzy, bo w chwili obecnej na kierunku chersońskim nie ma żadnych ataków lotniczych z wykorzystaniem tych bomb FAB. Nie ma. Skończyły się. To trwa już kilka dni. Druga przyczyna. Zobaczymy, co będzie z przyczółkiem, z tymi przyczółkami na dolnym biegu Dniepru, Krynki chociażby. Możliwe, że będzie decyzja o wycofaniu, bo tam jest sytuacja naprawdę ciężka i te bombardowania bardzo utrudniały czy to ewakuację rannych, czy rotację żołnierzy, czy najprostsze zaopatrywanie. I gdyby miała zapaść decyzja o zwinięciu tych przyczółków, żeby nie ponosić dalszych strat, kiedy nie ma w tej chwili zbytnio szans przy tej ilości wojsk rosyjskich na tym już kierunku, żeby zrobić jakiś spektakularny wynik, atak i tak dalej, efekt z tego osiągnąć, to żeby osłonić, bo największe straty mogłyby być przy wycofywaniu się tych sił na swój brzeg. Więc dwie główne przyczyny. No oczywiście jest jeszcze możliwość trzecia, że po to ściągnięto te patrioty bliżej, żeby one osłaniały operację zwiększenia obecności na brzegu kontrolowanym przez Rosjan, w co jednak nie wierzę zbytnio. Więc raczej będzie chodziło o możliwość i osłonę ewentualnego wycofania z tego kierunku. Okej. Dziękuję. Proszę bardzo. Dobrze, zostało nam na koniec punkt 0. A punktem 0 są życzenia świąteczne od nas, od obydwu kanałów, od nas dwóch i w pamięci również oczywiście od Mateusza Lecha, którego też pozdrawiamy. Więc moi drodzy, zdrowych, spokojnych, rodzinnych, wesołych świąt, dużo miłości, błogosławieństwa Bożego dla tych, którzy są wierzący i po prostu rodzinnej, dobrej, pozytywnej atmosfery dla tych, którzy w inny sposób spędzają i świętują to święto ode mnie. A teraz jeszcze twoje słowa. Wszystkiego, słuchajcie, najlepszego, spokojnych, radosnych, rodzinnych świąt. My widzimy się w święta, będzie poranny CEP i będzie raport. A więc jeżeli ktoś będzie chciał z nami spędzić i być informowany, to będzie. Trzymajcie się. Ja sobie zostawiłem okienko, że zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja telewizyjna, czy też w ogóle a propos drugiego dnia świąt. Będzie? Nie wiem, może będzie, a nuż film, którego jeszcze nie oglądałem. W każdym razie... Miałem, że ty. Nie. Ja się nie wybieram. Święta są dla rodziny. I zobaczymy, jeżeli nie będzie nic ciekawego, to w drugi dzień świąt może też będzie okazja wypić wspólnie kubek kakao i zobaczymy, jak to będzie. Ale na dzisiaj
tak naprawdę, być może jeszcze raz będzie wejście z serwisem informacyjnym, ale zawieszam już na kołeczku działalność na najbliższe 2 dni, czego i wam, jeśli macie taką możliwość i ktoś, kto nie musi pracować, bo są też tacy, pamiętajmy o nich, Tak. to są te bardzo ważne rzeczy dla każdego z nas. Energia, woda i tym podobne, czy też gaz. Są ludzie, którzy muszą pilnować naszego bezpieczeństwa i spokoju. Służba zdrowia, tak, służba zdrowia, więc pamiętajmy o nich. Też ich pozdrawiamy. Pamiętajmy o wszystkich tych, którzy muszą dbać o nasze bezpieczeństwo, kiedy my będziemy świętować. I im też szczególne życzenia wesołych, zdrowych, bezpiecznych i jak najbardziej mniej zajętych pracą świąt. Więc jeśli się podobało, zachęcamy do lajkowania, komentowania, subskrybowania naszych kanałów, dodawania rady z reklamami i do wspierania naszych kanałów zarówno przez YouTube'a, jak i Patreon, i teraz w każdy inny opisany na kanale sposób. I do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Cześć.